Serdecznie zapraszam do odcinka 70 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 7. W poprzednim 69 odcinku opowiedziałem o historii powstania flagi Izraela. W tym odcinku opowiem o kultach bożków czczonych na ziemi Kanaan. W odcinku 68 wspomniałem o bożku El, któremu ofiary oddawał pierwszy arcykapłan Izraelitów Aaron. Według mitologii ugaryckiej El był stwórcą świata, ojcem, przywódcą bogów i ludzi. Przypisuje się mu rolę króla, sędziego oraz strażnika porządku kosmicznego. El był wieczny, mądry i sprawiedliwy, a na dodatek potrafił wyjaśniać sny. Przedstawianie Ela jako byka podkreślało jego siłę seksualną w akcie tworzenia bogów. Żoną Ela była bogini Ashirat i miał z nią wiele dzieci, do których zalicza się niekiedy również Bala i jego siostrę Anat. El był przedstawiany również jako starzec siedzący na tronie z nakryciem głowy ozdobionym rogami. Dla wyjaśnienia, mitologia ugarycka pochodzi ze starożytnego miasta państwa Ugarit, znajdującego się na terenie antycznego Kanaanu, na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Syrii. Ugarit był portem międzynarodowym i stanowił ważny ośrodek handlowy na szlakach łączących Mezopotamię z Cyprem, Egiptem i Kretą. W 1929 roku francuski archeolog Claude Schaffer odkrył miasto, prowadząc wykopaliska na północnych przedmieściach Lataki, jednego z ważniejszych miast portowych w Syrii. W ruinach Ugaritu odkryto świątynię Bala i Dagona oraz fortyfikacje i pozostałości pałacu w stylu architektury egejskiej. Znalezione przedmioty z kości słoniowej i brązu wskazują na pochodzenie egipskie i chetyckie, czyli z obszarów starożytnej Anatolii, współczesnej Turcji. Dagon był głównym bogiem czczonym przez północno-zachodnie ludy semickie i miał opiekować się rolnictwem i zbożem. W Ugaricie uważano Dagona za ojca Bala. Kult Dagona występował na całym Bliskim Wschodzie z Mezopotamią włącznie. Słowo Dagan w języku hebrajskim i ugaryckim oznacza ziarno i Dagonowi przypisuje się wynalazek pługa. Ślady kultu Dagona odnaleziono w miastach Mari, Ebla i Tutul oraz Ugarit. Dagon był również głównym bogiem Filistynów, uznających go za władcę mórz. Mari to starożytne miasto w północnej Mezopotamii. Ebla to miasto w starożytnej Syrii, około 70 km na południowy zachód od Aleppo. Tutul to starożytne miasto w północnej Mezopotamii, obecnie stanowisko archeologiczne Tel Bija w północnej Syrii, w pobliżu miasta Ar-Raka. Dagon uważany był za drugiego boga w hierarchii po bogu najwyższym El i jego rolę jako boga wegetacji przejął około roku 1500 przed naszą erą bożek Baal. Babiloński król Hammurabi w swoim zbiorze praw napisał, że ujarzmił siedliska nad Eufratem na rozkaz Dagona, swojego stwórcy. I żyjący w tym samym czasie król asyryjski Szamshi-Adad I zbudował Dagonowi świątynię w mieście Terkła nad Eufratem, nazywając ją Ekisiga, czyli domem ofiar grobowych. W poemacie asyryjskim bóg Dagan razem z Nergalem i Miszaru pełni rolę sędziego umarłych w podziemnym świecie. Natomiast Babilończycy wierzyli, że Dagan uwięził w nim w wiecznej niewoli 7 dzieci boga Enmeszary. Według tradycji chrześcijańskiej Dagon uznawany był za demona. Ośrodkiem kultu semickiego bożka Bala było miasto Ugarit, którego początki datowane są nawet na 8. tysiąclecie przed naszą erą.
Według mieszkańców Ugaritu Baal był władcą świata, bogiem burzy i życiodajnego deszczu. Walczył on co roku ze swoim śmiertelnym wrogiem, bogiem Mot, który był bogiem śmierci i wysuszonej letnim skwarem ziemi. Pokonany zawsze przez Mota, Baal zstępował do świata podziemnego, aby z nastaniem wiosny powstać z martwych. W języku ugaryckim imię Baal oznacza Pan. Według mitologii ugaryckiej Baal jako syn Dagona otrzymał królewską władzę nad światem z rąk najwyższego boga El. W sztuce Baal był przedstawiany jako wojownik w spiczastym hełmie ozdobionym rogami, dzierżący w jednej ręce maczugę, a w drugiej błyskawicę. Podobnie jak w przypadku boga Ela, zwierzęciem symbolizującym potęgę Baala był byk. Kult Baala dotarł również do Egiptu w czasach Ramzesa II. Uważano go za strażnika granic, a jego świątynia znajdowała się w Memfis, w dzielnicy obcokrajowców. Baal był wyobrażany jako pies odpędzający złodziei i wrogów i identyfikowany był również z Setem. Kult Baala sprowadził do Egiptu z syryjskiego miasta Emesa cesarz Heliogabal, uznany za szaleńca. Ogłosił on Baala głównym bóstwem i spowodował przeniesienie do jego świątyni ognia Westy, kamienia Wielkiej Macierzy Bogów oraz Palladionu. Po śmierci cesarza Heliogabala zakazano w Rzymie kultu Baala. Westa według mitologii rzymskiej była boginią ogniska domowego i państwowego oraz odpowiednikiem bogini Hestii z mitologii greckiej. Kybele była frygijską boginią płodności i odrodzenia natury. Czczona od tysiącleci w całej Azji Mniejszej jako bogini matka i określana w kulturze grecko-rzymskiej jako matka bogów lub wielka macierz bogów. Jej kult przetrwał w Rzymie aż do V wieku naszej ery. Frygia była starożytną krainą w zachodniej części Azji Mniejszej, położona między Bitynią, Myzją, Lydią, Karią, Licją, Pizydią, Likaonią i Galacją. Palladion według mitologii greckiej i rzymskiej był magicznym posążkiem Ateny o przydomku Pallas. Zgodnie z mitem Zeus zrzucił posążek z Olimpu Dardanosowi, założycielowi Troi. Wierzono, że dopóki Palladion będzie znajdował się w tamtejszej świątyni Ateny, Troi nie można było zdobyć. Jednakże Diomedes z Odyseuszem nocą wykradli święty posążek, co przypieczętowało los Troi. Według oficjalnych źródeł sprawcami zniszczenia świątyni Baala Szamina w Palmirze w Syrii byli terroryści z tzw. państwa islamskiego. Do kultu Baala i innych bożków powrócę w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 70, w którym opowiedziałem o kultach bożków w starożytnej krainie Kanaan. Serdecznie zapraszam do odcinka 71 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 8.